Oto jedna z wielu opowieści, którą opowiedzieć nam dane, nazwana błędy rozumienia siebie i tak jest sformułowane. Dzień dni! Zrodził się oddech i krzyk jego i płacz. Noszony, dbany, karmiony, przez wdech i wydech dali wszystko, co mogli dać. Oddech poznał uczucie i poszli razem szlak. Oświadczyli wszemi wobec, że razem ich świat. Szczęśliwi są i wdech, i wydech, i zmysł, i emocja. To wszystko to piękno, to droga radosna. Mijając wiele czasów, tam gdzie my, powstało ja. Tam gdzie płomień, tam powstaje niewidzialna łza. Oddech dawał wszystko, co uczucie pragnęło, lecz uczucie odczuło, że wszystko osiągnęło. Uczucie uznało, że uczucie zgasło, opuszczając oddech, nie rozumiejąc, że nic nie wygasło. Swą drogę obraną, pewnie wybraną, dobrze nieznaną, na swoją zdecydowaną. Oddech był zamknięty, boleśnie dotknięty, okrutnie przejęty, jakby z krzyża zdjęty. Oddech rozmyślał, przemyślał, mamrotał, aż nędzny pomysł się w końcu wykołotał. Mój żywot, uzależniony niczym płuca od tlenu, w mym życiu nie będzie tego samego refrenu. Rzekł smutno oddech i w strachu, i w gniewie, w bólu i żalu chciał znaleźć się w niebie. Tak dokonał czynu nasz oddech biedny, ale ktoś ponury okazał się bardzo wybredny. Przyszedł los i przeznaczenie w intuicji formie, wdech i wydech wyczuły, że coś jest nie w normie. Ruszyli, by ujrzeć swój plon, jak się trzymał, a oddech w oddechu się prawie zatrzymał. Los i przeznaczenie zawsze walczą do końca, więc rodziciele uratowali swego brzdąca. Trafił do miejsca, gdzie ratunek wciąż trwa, choć walka nierówna, to nikt nie przegrywa. Odwiedził go jakiś jegomość w czarny płaszcz odziany. Nie mogąc być dotykany, kostuchą zwany, zapytał: skąd ten pomysł, by w ramiona iść me? Czy ty myślisz, że ja naprawdę tego chcę? Czy nie uważasz, że robisz wbrew sobie? Czy rozumiesz, co masz, co nie opuszcza cię? Czy twierdzisz, że łatwo mi przyjść po ciebie? Odpowiedź masz dla mnie, teraz ja słucham cię. Zostało dane, zostało stracone. Moje życie to widok, takie zniekształcone. Odpowiadając na drugie, możesz nie chcieć, ale stać się musi, co ja pragnę mieć. Trzecie to, a cóż to za pytanie męczy cię? Nie robię wbrew sobie, robię to dla siebie. Czwarte, a co mam rozumieć, skoro wszystko niezrozumiałe? Wciąż cierpię, wciąż czuję, pamiętając stale. Piąte i niedorzeczne, a co to za trudności? Trup czeka, a przychodzą kości. Odpowiedź dla ciebie, wieczny spoczynek w zamkniętych oczach, bez stresu w głowie i bezsennych nocach. Teraz słucham, ja ciebie, nim znajdę się w niebie. Czy widzisz niedostrzegalne, czy tylko patrzysz na dostrzegalne? Czy dla ciebie życie jest takie trywialne? Powiem szczerze, że to nawet wulgarne. Czy rozumiesz, co zrobiłeś, co stało się dokonane? Czy pamiętasz o tych, przez których życie jest dane? A co powiesz, jeżeli powiem nie? Zostawię w tym miejscu, w tym ciele, będziesz leżeć tu ciągle, zamknięty w oczach, na które patrzę. Przyjdą myśli różne, te gorsze, te złe. Może zrozumiesz swą nędzną ocenę. Powiadasz, że robisz dla siebie, a pamiętasz o tych, którzy oddali ci siebie? Nie czujesz, co zabijasz w swej naturze? Uważasz, że przyjdę i cię rozchmurzę. A ile ciebie w tobie, skoro pragniesz się znaleźć w grobie? Powiem ci prawdę, ja się duszę, gdy muszę przyjść
po taką duszę. A wdech i wydech, co będą robić bez ciebie? Zostanie im szukać cię na niebie, a tych, których napotkać ci było dane, a ci, przez których złe myśli rozwiane. A fakt, że moja siostra dała wszystko, byś miał życie, Najwyższy stworzył ją tak niesamowicie. Wy wszyscy myślicie, że nam to obojętne. Gdy mam iść do swej siostry, to ja się lęknę, nie ze strachu, lecz w żałobie, że jej plon przynoszę. Martwy leży w grobie. Moje podsumowanie to odpowiadasz źle.